Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Xenosaga 2 o niemieckim podtytule, poczekajcie, Jenseits von Gut und Böse. Wszystkie tytuły z Xenosagi mają niemiecki podtytuł. Pierwsza część pojawiła się w To było grane. Parę informacji, które były w pierwszej części, w pierwszym odcinku, będę się do nich odnosił, więc przed obejrzeniem tego filmu o części drugiej zalecałbym obejrzenie filmu o Xenosadze części pierwszej. Zazwyczaj w tym momencie opowiadam fabułę. W tym wypadku zrezygnuję z tego z prostego powodu. Fabuła jest jakby kontynuacją części pierwszej, więc opowiadanie tego nie ma trochę sensu, bo byście musieli tak obejrzeć ten pierwszy film lub zagrać, a historie w Xenosadze są na tyle skomplikowane, że szukałem takiego jakiegoś streszczenia na YouTubie, żeby jakoś to właśnie w tym filmie dla Was to skompresować. I na przykład film wyjaśniający fabułę pierwszej części zajmuje na YouTubie chyba 40 minut. Tutaj może ta fabuła jest mniej skomplikowana, ale odnosząca się do tych wydarzeń z części pierwszej, więc gdybym chciał wyjaśnić Wam, o co dokładnie chodzi, zajęłoby to dłuższą część tego filmu, więc tego po prostu nie zrobię. Przy recenzowaniu pierwszej części Xenosagi powiedziałem, że miała dla mnie osobiście bardzo wysoki próg wejścia za sprawą koszmarnego designu postaci. Nie przepadam za postaciami mangowymi w grach, ale to, co było w Xenosadze, to było po prostu niesamowite. Ja byłem zdziwiony, kto w ogóle wydał pozwolenie na zrobienie tak paskudnych postaci. Wyglądały one po prostu koszmarnie. I wydaje mi się, że deweloper doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że nie pykło coś w designie postaci, więc Xenosaga 2 przedstawia nam zupełnie nowy design postaci. W mojej opinii wyszło to naprawdę dobrze, bo tutaj postacie już są bardziej tak, podchodzą pod postacie z finala. I to jest pierwsza bardzo ważna zmiana, która bardzo pozytywnie wpływa na grę. Xenosaga jest historią, znaczy może inaczej, Xenosaga, czy też seria Xeno, tak jak mówiłem, ma swoje korzenie jeszcze w pierwszym PlayStation, to było Xenogears, na PlayStation 2 była Xenosaga, natomiast na tych nowych konsolach, na Wii U i na Switchu jest Xenoblade. Te wszystkie gry, one się jakby ze sobą za bardzo nie łączą, bo to są osobne historie, natomiast łączy je że jest jakby ta metaseria Xeno, która jest wydawana na kolejne generacje konsol. Także pierwsza bardzo pozytywna zmiana to zmiana koszmarnego designu postaci. Postacie są po prostu bardziej ludzkie, główna bohaterka nie wygląda już jak świnia w okularach, bo wyglądała po prostu paskudnie. Teraz wygląda jak normalna dziewczyna. I to jest rzecz, która mnie na początku strasznie ucieszyła, bo powiem Wam szczerze, że po skończeniu części pierwszej, która jest grą mega długą, jak przyznacie japońskie RPG, to wiecie, że to nie są krótkie gry, i trochę mnie odrzucił ten design. Mówię, zagrałbym w część drugą, ale po prostu jak patrzyłem na te japy tych postaci, to mi się odechciewało. I w którymś momencie zdecydowałem, że już czas zacząć Xenosagę 2. Odpalam i patrzę, że zmienione i mówię, no to jestem w domu. Kolejna rzecz, którą zmieniono w grze, która w mojej opinii też wyszła bardzo na dobre, to zwiększono znaczenie mechów, ponieważ w grze możemy używać mechów. W pierwszej części było to zrobione jakoś dziwacznie. Mechy były postacią, która zamieniała, jakby wskakiwała w pewne miejsce podczas walki. I to było jakoś takie dziwne, te mechy nie miały siły, miały bardzo mało energii, w zasadzie można było przejść całą grę nie używając mechów. Tutaj te mechy mają jakby większe znaczenie, bardzo często wsiadamy do nich, nimi podróżujemy, walki pomiędzy mechami może nie są aż tak bardzo spektakularne jak się spodziewacie, ponieważ jest to rozgrywka turowa w stylu Final Fantasy na przykład 7 czy 8 tych klasycznych, ale powiedzmy wygląda to dobrze, może tak to ujmę. Sama historia, tak jak mówiłem, nie będę opowiadał całej fabuły, ale jest mega, słuchajcie, zakręcona i powiem Wam tak, po skończeniu gry zasiadłem do Wikipedii i zacząłem studiować to, bo powiem Wam szczerze, że nie zrozumiałem wszystkiego. Faktem jest też to, że
granie, zostawienie sobie pewnego czasu pomiędzy częścią pierwszą a częścią drugą jest bardzo złym pomysłem. Te wszystkie gry mam wrażenie, że powinno się przejść ciągiem, jedną po drugiej, bo zapomina się pewne rzeczy, zapomina się pewne fakty, które w grze się zdarzyły, pewne wydarzenia, które były bardzo istotne i część druga do nich powraca, ale w zasadzie nie przypomina ich. Jest to po prostu jakby już pewnik, jakby twórcy gry wychodzą z założenia, że znasz doskonale część pierwszą, więc nie będziemy Ci tego przypominać. I teraz najbardziej absurdalna, słuchajcie, rzecz. Xenosaga 1, 2, 3 zostały wydane w Stanach Zjednoczonych. W Europie pierwsza część Xenosagi się nie pojawiła, więc wydano tylko część drugą. Dla mnie całkowity absurd, bo to jest tak, jakbyście oglądali, nie wiem, Gwiezdne Wojny od Imperium kontratakuje, nie oglądając pierwszej części Nowej Nadziei, co jest zupełnym absurdem. I wydaje mi się, że twórcy doskonale wiedzieli, że wydawanie części drugiej w takiej serii, gdzie część pierwsza jest w zasadzie niezbędna, żeby zrozumieć historię, zrobili pewien myk i w Europie wydali tą grę z bonus DVD. Na płycie bonus DVD znajduje się jakby streszczenie części pierwszej w formie filmu DVD. W mojej opinii głupie rozwiązanie. Bardziej by Namco mogło ogarnąć tak, żeby dorzucić już tą część pierwszą na tej jednej płycie zamiast w formie filmu. Natomiast absurdem jest też to, że część trzecia już też nie wyszła w Europie, więc europejscy gracze zostali ze środkową częścią gry, czyli tak jakbyś obejrzał tylko i wyłącznie Imperium kontratakuje, natomiast Nowej Nadziei i Powrotu Jedi już byś nie miał okazji. Nie wiem, o czym myślało Namco, ale to się nie mogło udać. Jeżeli ja w tamtym czasie byłem graczem, widzę grę na półce Xenosaga 2, nigdy bym tej gry nie kupił, bo wiem, że jest gdzieś część pierwsza. Chciałbym tą część pierwszą poznać, zagrać w nią, zobaczyć, co to jest, poznać bohaterów. Natomiast film DVD zupełnie tego nie oddaje. Oczywiście ten film jest na tyle długi, że opowiada większość większość informacji, które wynosimy z części pierwszej, jest tutaj zawarta, ale to nie jest gra, to jest po prostu film złożony z cutscenek. I tu muszę przyznać, że mi się tak to, średnio mi się to podobało. Także wydanie części drugiej w Europie, dla mnie pomysł całkowicie absurdalny. Jeżeli chcecie, powiedzmy, zagrać w całą trylogię, polecam ze Stanów ściągnąć sobie wszystkie 3 części w NTSC w formie, ponieważ, tak jak wspominałem, pierwsza część była też ocenzurowana. Nie wiem, czy druga część była ocenzurowana w Europie, bo w tą wersję nie grałem w wersję amerykańską, ale mogły się zdarzyć, że pewne sceny były jednak ucięte, pozmieniane i tak dalej. No dobra. Kolejną rzeczą, która w Xenosaga 2 mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie, to fantastyczne cutscenki. Są cutscenki oczywiście zrobione w formie CG, czyli prerenderowane i one są też piękne, podobnie jak w serii Final Fantasy, ale jest ich mniej. Natomiast jest bardzo dużo cutscenek na engine z gry. I powiem Wam, że byłem zdziwiony, że te scenki są tak niesamowicie dynamiczne, dobrze złożone. Widać, że tam siedział jakiś scenarzysta nad tym z reżyserem, żeby te scenki miały jakiś taki wygar i to fajnie się udało, powiem Wam szczerze, że te scenki w czasie rzeczywistym, choć to nie jest ta sama może nie generacja, nie jest ten sam gatunek gier, ale cutscenki w mojej opinii, te Xenosagi, to jest ta sama klasa, co scenki na przykład w Snake Eaterze, w Metal Gear Solid 3. Oczywiście to są zupełnie inne gry, zupełnie inne uniwersa i tu mamy science fiction, tutaj mamy bardziej taką grę w naszych czasach, która dzieje się, że tak powiem, na ziemi, ale faktycznie te scenki robią wrażenie i ja muszę przyznać, że one są naprawdę dobrze zrobione, dobrze wyreżyserowane i bardzo dobrze się ogląda. Ale podobnie jak w Metal Gear Solid 3, cutscenki nie są krótkie i nie jest to gra, którą zalecałbym, żeby zacząć, jeżeli macie za godzinkę wyjście do cioci na imieniny. Bo to są rzeczy, które czasami trwają i trwają. Czasami, powiem Wam, niektóre cutscenki, nie wiem, 20-30 minut siedzisz i oglądasz. I po prostu to jest, wiecie,
owszem, jest też tak, że dużo tych cutscenek opiera się na gadających głowach i to też nie jest za dobre, bo tych dynamicznych cutscenek jest sporo, ale nie jest ich aż tak dużo, więc w większości wypadków oglądasz gadające ze sobą osoby. I to jest właśnie też kolejna rzecz, że bardzo dużo tych cutscenek jest, więc musicie się nastawić na to, że gra oprócz tego, że jest RPG-iem, no też będzie wymagała od Was sporo uwagi, żeby oglądać te cutscenki, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. A ponownie powrócę do tego, że żeby zrozumieć, co się dzieje w tych cutscenkach, trzeba znać Xenosagę część pierwszą. Ostatnią rzeczą, która jest genialna w Xenosadze, to system walki. Nie wiem, czy... No dobra, spróbuję go tak pokrótce opowiedzieć. System walki opiera się na walkach turowych, czyli podobnie jak w Final Fantasy VII lub Final Fantasy VIII, każda z postaci ma swoją kolejkę, kiedy może wykonać cios, bądź użyć, tutaj nie wiem, czy to nazwać czary, no powiedzmy, że czar, tak? I teraz mamy coś takiego jak boostowanie. Boostowanie polega na tym, że w momencie, kiedy napełnimy specjalny pasek, możemy użyć boostu i wepchnąć się ze swoją kolejką przed kolejkę przeciwnika. Daje to niesamowite, słuchajcie, rozwiązania taktyczne. Ja powiem Wam, że chyba nigdy nie grałem w grę, która miała tak dobry i przemyślany system walki, ale przy okazji tak niesamowicie skomplikowany. Także możemy boostować. Boostować możemy do 3 razy, więc możemy zrobić jakby takie combo, kiedy postać boostujemy pierwszą, wykonuje cios, od razu boostujemy drugą i boostujemy trzecią. W międzyczasie każdy cios, który boostuje, napełnia ponownie ten pasek boostu, więc możemy znowu boostować, więc tak możemy wykonać chyba do 6 albo i 7 ciosów pod rząd, nie dając przeciwnikowi dojść do swojej tury. I to jest rzecz, którą bardzo często się wykorzystuje, ale to jeszcze nie wszystko. Gra oferuje coś takiego, co się nazywa stagger. Znacie to z Final Fantasy. Xenosaga była grą, która pierwsza zaprezentowała system staggerowania, czyli pewna sekwencja ciosów w przeciwnika, który pozostawia go jakby w oszołomieniu i jest on podatniejszy bardziej na nasze ciosy. W zasadzie opanowanie staggerowania w grze jest niezbędne, bo pod koniec gry nawet prości przeciwnicy to już tacy mocarze, że bez tej znajomości nie jesteście w stanie tego pokonać. I to staggerowanie też jest dosyć skomplikowane, ponieważ składa się z ciosów, które mają nazwy ABC. Są to ciosy w dolne części ciała, w średnie części ciała, czyli w tułów i w głowę. I każdy z tych przeciwników ma określoną sekwencję, na przykład BCBC. Trzeba te ciosy wykonać i dopiero możemy zrobić stagger. Także jest to dosyć skomplikowane i do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli jakby pasowanie naszej kolejki, aby napełnić kolejny pasek energii. Tutaj możemy do 3 razy, gdzie możemy wykonać więcej ciosów w swojej rundzie. Czyli jeżeli mamy 3 napełnione paski dodatkowych ciosów, możemy wykonać 2 ciosy swoje podstawowe plus 3 jeszcze dodatkowe, które mamy z tych zarezerwowanych pasków. Ale żeby te ciosy się napełniły, musimy jedną z naszych kolejek odpuścić. Tak? 3 kolejki musimy odpuścić, żeby 3 sloty się zapełniły. System walki, powiem Wam, jest niesamowicie skomplikowany, ale kiedy go zrozumiesz, jak to działa, to wychodzisz z założenia, że to jest chyba najbardziej genialny system walki, jaki kiedykolwiek był w grach wideo. Jest tak niesamowicie, słuchajcie, przemyślany. Jest to trochę jak partia szachów. Tak myślę, żebym to przyrównał, że bardzo często pierwszy ruch w walce może być powodem tego, że przegrasz. Wymaga to niesamowitego skupienia i cały czas pełnej świadomości tego, co się robi. To nie jest naciskanie na pałę po prostu przycisków, żeby wykonać cios. Trzeba cały czas przy tym myśleć. To mi się bardzo podobało. I tak jak mówię, tak jak w szachach, zły pierwszy ruch może prowadzić, że walka, która trwa 20 minut, skończy się Waszą przegraną. Bo są takie walki, które trwają mi 20 i 30 minut i cały czas trzeba być w pełni świadomym, co się chce zrobić i wybiegać już kilka rund w przód, co będziesz chciał zrobić w przyszłości. Wiem, że brzmi to strasznie zagmatwanie i pewnie dla wielu z Was będzie to moment, w którym zdecydujecie, że nie chcecie sięgać po tą grę, bo faktycznie
jeżeli chodzi o próg wejścia w kwestii prowadzenia walki, jest bardzo wysoki i nie pomaga też to, że gra bardzo lakonicznie wyjaśnia zasady walki. To mi się bardzo też nie podobało. Mamy co prawda jakiś tutorial, samouczek i on Was przeprowadzi przez te walki, ale powiedzmy sobie szczerze, jest tego tyle, że jednorazowe powiedzenie, że tutaj masz stagger, AB i to musisz, nic Wam nie daje. To by trzeba było cały czas, ten system tutoriali musiałby Was przeprowadzić przez kilkanaście walk, żebyście pojęli, co tu w ogóle się dzieje. Więc jeżeli zamierzacie grać, polecam sobie otworzyć jakiś fak na internecie i zapoznać się dokładnie z systemem walki. To nie są krótkie rzeczy, to są naprawdę, jest tam sporo do czytania, bo to, co Wam powiedziałem, jest jakby samym trzonem tej walki. Tam dochodzą jeszcze różne niuanse, typu czy postacie są ludźmi, czy są mechami, czy są robotami. Jest to dosyć złożone i wymaga faktycznie dochodzą do tego oczywiście czary, odpowiednie dopakowanie postaci, ponieważ Xenosaga jest też, słuchajcie, jedną z takich ciekawszych gier, w ogóle, znaczy nie wiem, czy to jest ciekawy pomysł, jest to dosyć dziwne. Jest to gra, w której nie ma sklepów. W każdej grze RPG jest jakiś sklep, gdzie możesz kupić butle z energią, z eterem i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Nie ma żadnego sklepu, więc wszystko jest zdobyczne. Więc może być tak, że staniesz do walki bez żadnego na przykład napoju uzdrawiającego, nie daj Boże bez żadnego eteru, masz resztę punktów energii i jesteś, że tak powiem, w dupie. Więc ja ogólnie w Xenosadze, jak i w większości gier RPG mam taki swój sposób, że na początku bardzo grinduję postacie, które doprowadzam do jakiegoś wysokiego poziomu i potem sobie całą grę przechodzę płynnie. Ale w Xenosadze to niestety się nie przyjmie, ponieważ, tak jak mówiłem, system walki, nieznajomość systemu walki bardzo szybko się mści i trzeba po prostu to pojąć i zrozumieć, o co tutaj chodzi. Oczywiście, tak jak mówię, to jest gra dla wymagających graczy, bardzo wymagających graczy. Gdzieś czytałem, że seria Xenosaga jest jedną z najtrudniejszych RPGów na PlayStation 2. Nie wiem, czy to prawda. Ja przyznam, że miałem trudności z niektórymi walkami, ale skończyłem je i gra jest niesamowicie satysfakcjonująca. I faktycznie muszę przyznać, że bawiłem się bardzo dobrze. Czy polecam? Słuchajcie. Te informacje, które Wam podałem, od razu Wam określą, czy to jest gra dla Was, czy to nie jest gra dla Was. Jest tu kilka rzeczy, które gracze mogą odrzucić. Przede wszystkim forma chińskiej bajki, chociaż tak jak mówię, o wiele lepsza niż w części pierwszej, ładniej to wszystko wygląda. Niesamowicie skomplikowany system walki. Gra jest trudna, długa, z długimi cutscenkami. Są to rzeczy, które od razu dzielą graczy. Jedni powiedzą, o, zajebiście, a drudzy, no nie, to gra nie dla mnie. Natomiast powiem Wam, że osobiście jest to tytuł, który tak chętnie bym promował, jak swojego czasu promowałem Yakuzę w Polsce i co w końcu mi się udało. Natomiast jest to obok Yakuzy kolejna marka, za którą bym po prostu, z którą bym walczył, żeby ją wypromować w Polsce. Dzisiaj nie ma to trochę sensu, bo gra wyszła tylko na PlayStation 2 i nie widać, żeby pojawiły się kiedykolwiek jakieś remake'i, remastery albo coś takiego na inne konsole i podejrzewam, że raczej się to nie pojawi, bo patrząc na aktualne trendy, na przykład ten Final Fantasy VII nowy, gdzie walka jest w czasie rzeczywistym, to w Xenosadze by się nie sprawdziło. Xenosaga, gdyby wyszła w takiej formie, byłaby takim bardzo jakby archaicznym, niepasującym do aktualnych trendów tytułem i to by, myślę, że ją pogrzebało i myślę, że Namco doskonale o tym wie. Natomiast jest to jakby taka ukryta perełka, która na PlayStation 2 jest, niewiele osób o niej wie, niewiele osób o niej pamięta, a nagle jak zagrasz, stwierdzasz, że jest to niesamowita gra. Tym bardziej tutaj chciałem Was zachęcić do tego, że ja nie lubię RPGów, nie gram w RPG, bo nie przepadam za tego typu grami, a Xenosaga jest kolejną serią, która dołącza do moich ulubionych RPGów, jedynych RPGów, w jakie gram, czyli Wiedźmin, The Elder Scrolls i właśnie Final Fantasy. Te trzy marki gram od zawsze i to są jedyne RPG, w jakie gram i teraz dołącza do nich Xenosaga. Naprawdę niesamowicie dobrze się bawiłem. Powiem Wam szczerze, że już się nie mogę doczekać, kiedy zasiądę do części trzeciej, bo ta część druga strasznie mnie nafazowała pozytywnie. Pierwsza część kończyłem, mówię, świetna gra, ale ten design tych postaci, mówię, nie dam rady.
a druga część naprawia to, co było kiepskie w części pierwszej, dorzuca bardziej skomplikowany system walki i ta gra jest o wiele bardziej miodna. Polecam jak najbardziej, naprawdę świetny tytuł, aczkolwiek sądzę, że z osób, które oglądają ten film, jeżeli jedna osoba sięgnie, to już było warto nagrać ten film dla Was. Jedna osoba więcej, która będzie doceniała Xenosagę. Niemniej, polecam z całego serca, spróbujcie zagrać naprawdę mega dobry tytuł ze świetnym systemem walk, fantastyczną fabułą zakręconą jak świński ogon, która jednak wymaga pewnego od nas dodatkowych środków, żeby ją zrozumieć, ale wynagradza to naprawdę fajną historią. No i przede wszystkim ten system walki, który jest po prostu mega, mega dobry. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.